kontynuujemy budowę setki, a właściwie zabudowę wnętrza. Tak jak wspominałem wczoraj, na początek planuję zacząć od dziobu, a więc dzisiejszy zestaw prac będzie obejmował następujące zagadnienia. Po pierwsze, muszę rozrobić trochę żywicy z pyłkiem i pouzupełniać ewentualnie jakieś szczeliny przy wzdłużnikach, które gdzieś się mogą uchować przy pierwszej grodzi. To jest jedna z komór wypornościowych setki. Ona będzie zamknięta całkiem, dlatego ta gruć jest dość ważna, żeby była wykonana poprawnie i szczelnie, bo w razie odpukać jakiejś historii ze zderzeniowej, w końcu nie mało śmieci pływa po oceanach niestety, to ona zarazem pełni pewną rolę takiej wodoszczelnej grodzi, która jest w stanie odciąć resztę jachtu, więc myślę, że szczególnie ważne jest uszczelnienie wszystkich krawędzi tutaj na tej właśnie grodzi. Pracuję żywicami Havla. Cała setka zresztą moja jest zbudowana na bazie żywic Havla. Będzie to żywica LH130 z utwardzaczem H505. No dobra, mam tu żywicę, którą przed chwilą rozrobiliśmy, oraz woreczek. A do czego mi woreczek? Aha, to jest patent, który usłyszałem, już nie pamiętam od kogo po raz pierwszy, ale podobno gospodynie używają tego rozwiązania do ozdabiania ciast. Teraz podobno należy odciąć różek. Słoiczek skończyłem, uszczelniłem chyba wszystkie zakamarki, jakie znalazłem i mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał się przekonać o tym, czy to jest naprawdę szczelne, w sensie ta gruć. Liczę bardzo na to, że tutaj wody nigdy nie będzie. Trzymajcie kciuki. Dobra, opracowałem sobie koncepcję zabudowy dziobu. Tutaj w tym miejscu będzie zamontowany akumulator. Muszę do niego dorobić podstawę, uchwyt, bo nie ma nic gorszego niż latający po łódce akumulator. W razie przechyłu czy czegoś w tym rodzaju to może być naprawdę niebezpieczne, więc to jest miejsce przy maszcie, które jest nie dość, że solidne bardzo, to jeszcze jest do dennika i do pilersu można akumulator w sposób bardzo trwały przymocować. Prawdopodobnie będzie tu zamontowany żelowy akumulator 100 Ah. Nie zrobiłem jeszcze pełnego bilansu energetycznego, aczkolwiek biorąc pod uwagę, że jednak będę miał sporo sprzętu filmowego, no to jestem zmuszony mieć zapas mocy do niego po prostu. Pierwsze znaczki przygotowane, pierwszy wzdłużnik gotowy do przydziwiania. Zaraz się tym zajmę, będę to za chwilę wypiłowywał. A potem jeszcze zostały kolejne 4 i będziemy można powiedzieć, że poziom podłogi w dziobie jest przygotowany. To jest prawdziwe, porządne narzędzie stolarskie. Dobre dłuto. W międzyczasie wyciąłem zamek. Na marginesie też w większości używając dłuta, bo jest szybciej. I proszę bardzo, wszystko nam pięknie, równiutko pasuje.
Dobrze, pozostały mi do wycięcia ostatnie dwa wzdłużniki pod przednią częścią. Tutaj przewidziałem klapy dostępu do tej bakisty pod spodem. One, jak już wspomniałem, wszystkie są takie same, będą wszystkie takie same na całej łódce. Więc będzie można w razie czego je gdzieś przekładać, wymieniać, gdyby się okazała taka potrzeba. Biorę się za ciąg dalsze wycinania.